Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z kartami Pokémon albo wracasz po latach, ten film jest właśnie dla Ciebie. Cześć, witaj na kanale, ja jestem 2K i krok po kroku pokażę Ci, jak wejść w świat kolekcjonowania, jakich błędów unikać i jak mądrze inwestować w swoją pasję. Zostań ze mną do końca, bo opowiem Ci o tym, jak rozpoznać wartościowe karty i co zrobić, by Twoja kolekcja rosła z czasem. Zaczynamy! Karty Pokémon to nie tylko element kultowej gry, ale też ogromny rynek kolekcjonerski. Wydawane są od 1996 roku, a każda nowa generacja Pokémonów często, ale nie zawsze, oznacza też nową erę setów. Aktualna era nazywa się Mega Evolution i jest to nawiązanie do gry Pokémon ZA, gdzie właśnie mega ewolucje odgrywają jedną z głównych ról. Karty dzielą się na różne rzadkości i style, od podstawowych kart po pełne grafiki, karty trenerów czy specjalne karty promocyjne niedostępne w boosterach, ale tylko w konkretnych produktach. Dla jednych to sposób na grę, dla innych na kolekcjonowanie lub inwestowanie. I w tym tkwi urok tego całego hobby, bo każdy może znaleźć coś dla siebie. Zanim przejdziemy dalej, bardzo Was proszę o zostawienie suba i łapki w górę. Dzięki! Według mnie możesz zacząć na dwa sposoby. I jako gracz wtedy wybierasz gotowy deck, masz tam wszystko, by od razu zacząć. Talie, żetony, instrukcje, karty energii. Ja tutaj akurat żadnego nie posiadam, ponieważ ja wybrałem ten drugi sposób, czyli kolekcjonowanie. I jako kolekcjoner skupiamy się na boosterach, booster boxach, booster bundlach czy ETB-kach, czyli Elite Trainer Boxach. I właśnie taki ETB to świetny wybór na początek, bo dostajesz nie tylko boostery, ale też koszulki na karty, kostki, pudełko do przechowywania kart i kilka innych akcesoriów. Idealny zestaw dla początkujących. Na start nie musisz wydawać fortuny. Jedno pudełko tego typu kosztuje około 300-350 zł, a da Ci materiał do rozpoczęcia kolekcjonowania. Inne typy produktów to zwyczajny boosterek, taki jak ten tutaj widzicie. Są też sleeve boostery, czyli po prostu zapakowane boosterki w taką dodatkową taki dodatkowy papierowy kartonik. Mamy tutaj blisterki pojedyncze, potrójne paczki. Mamy booster bundle, w których znajduje się 6 takich boosterów, jak tu z jednego typu, z jednego setu. Mamy puszki, takie małe, w których znajdują się 2 boostery, takie większe, w których znajdują się 4 boostery i zazwyczaj jeszcze dodatkowa karta promo. Elite Trainer Boxy, o tym już mówiłem. Mamy też boxy różnego rodzaju, różnej wielkości, zwykle również z kartą Jumbo, czyli taką kartą bardzo dużą, która nie mieści się do zwykłych segregatorów. To dla innego typu kolekcjonerów. Każda karta ma kilka kluczowych elementów. Nazwę Pokemona, znajdującą się tutaj, HP, HP, czyli punkty życia Pokemona, taki Celebi w tym wypadku ma ich 80, oraz typ. Mamy 10 typów aktualnie w Pokémon TCG. Są to typ trawiasty, ognisty, wodny, elektryczny, psychiczny, walczący, mroczny, stalowy, smoczy i normalny. I to wszystko wpływa na rozgrywkę. Jedne typy są super efektywne na inne, a z drugiej strony niektóre ataki zadają mniej obrażeń Pokémonom konkretnego typu, czyli Resistance. No i na przykład tutaj taki trawiasty Celebi ma Weakness, czyli ogniste ataki są podwójnie efektywne na tego Pokemona. Mamy też ataki i koszty ataków, czyli tu mamy jeden atak to jest Traverse Time, drugi atak to jest Solar Cutter i żeby ten Pokemon mógł zaatakować, potrzebuje jednej energii typu trawiastego. Dalej, następnie mamy symbol setu, to jest w tym wypadku MEG EN, to oznacza, że ta konkretna karta pochodzi z setu Mega Evolution i jest w wersji angielskiej. Numer tej karty w secie oraz rzadkość. Mamy głównie 3 rodzaje rzadkości. Kropkę, tutaj może na tym numeru Wam pokażę, to oznacza, że to jest karta Common. Rąb, taki jak tutaj, oznacza kartę Uncommon. I mamy jeszcze gwiazdkę, która oznacza kartę typu Rare. I zawsze taka jedna rareka na końcu w każdym boosterku będzie się znajdować. Jeżeli trafiliście kartę z 2 gwiazdkami, to zazwyczaj oznacza to, że trafiliście takiego EX-a, czyli kartę, która ma efekt holograficzny na całej swojej powierzchni i jest zazwyczaj troszeczkę droższa niż zwykły Rare. Ale tutaj zobaczcie, co się dzieje w tej karcie. Popatrzcie na oznaczenie 157 na 0,86. To oznacza, że trafiliśmy kartę Secret Rare,
której tak jakby nie ma oficjalnie w zestawie, teoretycznie oczywiście, bo mnóstwo takich kart jest poza standardową numeracją, a to oznacza, że hit jest jeszcze lepszy. Później mamy karty, które mają ilustracje na całej stronie, na całej swojej powierzchni. Na przykład ten Bulbasaur z setu Mega Evolutions ma jedną złotą gwiazdkę i oznacza to właśnie Illustration Rare. Mamy też 3 gwiazdki i wtedy trafiliśmy złotą kartę, takiego na przykład Walking Wake'a, ale najbardziej popularne, najbardziej chodliwe i karty, które każdy chciałby trafić, to karty Special Illustration Rare oznaczone 2 gwiazdkami. Takie karty są zazwyczaj najbardziej rzadkie, najwięcej warte i każdy chciałby je trafić. Jeszcze jedna ważna rzecz. Niestety, rynek kart Pokémon jest pełen podróbek, dlatego zawsze kupuj tylko od sprawdzonych sprzedawców, sklepów z licencją Pokémon TCG, dużych sieci lub znanych sklepów internetowych. Jeżeli chcesz być pewny, że kupujesz oryginalne karty, mam dla Ciebie jeden link. Jeden z członków społeczności TCG prowadzi stronę internetową, na której m.in. jest lista zaufanych sklepów z kartami Pokémon. Lista obejmuje, z tego co już widziałem, ponad 100 sklepów, a link znajdziecie w opisie filmu. Trafiliśmy fajną kartę i co teraz zrobić? Zacząć panikować? No nie, dobrze przechowywana kolekcja to podstawa. Przed sobą mam 3 podstawowe produkty, które pomogą Ci ochronić Twoje karty. Po pierwsze, zwykła, przezroczysta koszulka, czyli po angielsku sleeve. Wkładamy w nią kartę i w ten sposób zabezpieczamy ją na przykład przed zabrudzeniami czy zarysowaniami. Każdy szanujący się sklep z kartami kolekcjonerskimi powinien mieć takie koszulki na stanie. Obok leży taka ciemna, czarna koszulka wyciągnięta z ETB-ka. Jest troszeczkę grubsza i sztywniejsza. Ta właśnie ma czarne tło. Z tyłu Eevee w koronie. I jest to takie lekkie ulepszenie tej właśnie zwykłej, przezroczystej koszulki. Ale słuchajcie, karty o największej wartości lub te, na których Wam najbardziej zależy, najlepiej dodatkowo włożyć jeszcze w tak zwany top loader, czyli taki solidny kawał plastiku. Zabezpiecza on naszą kartę dodatkowo przed zginaniem i większymi uszkodzeniami mechanicznymi. Brawo, zabezpieczyliśmy naszą kartę. Co dalej? Warto jeszcze wspomnieć o tym, że karty najlepiej trzymać z daleka od wilgoci i słońca. Wilgoć działa na karty destrukcyjnie, karta może namięknąć, rozwarstwić się, natomiast promieniowanie UV może spowodować blaknięcie karty. Po prostu straci ona swój kolor, a tego chcemy uniknąć, także kartę trzymamy w suchym i ciemnym miejscu. Ok, wyjąłem już kartę z top loadera, bo będziemy wkładać ją do segregatora. Właśnie, gdy kart zrobi się więcej, warto sobie taki segregator kupić na początek. Może to być taki zwykły, zwyczajny segregator. Wkładamy do niego koszulki tego typu, czyli takie specjalne na karty kolekcjonerskie. One są ładowane od góry, więc bierzemy naszą kartę, wkładamy. Są też specjalne na top loadery, ale dzisiaj Wam go nie pokażę, bo go nie mam po prostu. Dobra, tak to wygląda w tym wypadku. Ja tu mam swój segregator z Pokédexem. Lubię kolekcjonować po Pokédexie. Mam tutaj ze zwykłymi po prostu kartami nieświecącymi się Pokédex. Zaraz Wam pokażę jeszcze jeden. Inny rodzaj segregatora to segregator, który można kupić na przykład w produktach z boosterkami. Ten akurat był w secie Prismatic Evolutions. I mamy tutaj segregator, który jest ładowany od boku, ma takie ciemne tło, przez co karta na przykład w ciemnym sleeve'ie wygląda w nim dużo fajniej. To jest drugi rodzaj. Mam też jeden taki wielki segregator na 1024 karty. To jest mój taki wielki plan na zbieranie, gdzie każda karta w tym konkretnym albumie musi być co najmniej reversem, czyli cały album będzie się błyszczeć kiedyś. Jeszcze dużo wolnych miejsc, tak jak widzicie, więc na pewno trochę jeszcze mi to zbieranie zajmie. Jeszcze jedna kwestia. W paczce jest 12 kart. Nam zależy czasami na jednej, czasami na 2 z paczki. Co z resztą? Z tak zwanym bulkiem, czyli kartami mało wartościowymi. Można je trzymać na przykład właśnie w pudełku ETB. Czyli otwieramy sobie i karty po prostu wkładamy do niego w ten sposób. Lub jeżeli tych kart zrobi się więcej, można zainwestować w takie wielkie pudło, jak ja mam tutaj.
Właśnie, gdy bólku robi się dużo, możecie kupić takie wielkie pudło. Ja tu trzymam karty posegregowane według setów, poprzedzielane tymi separatorami właśnie z ETB wyjętymi. Tu mam Scarlet Violet, tutaj ten początek to już Mega Evolutions, tu mam jakieś starsze sety. Niektórzy kolekcjonerzy zabezpieczają karty w specjalnych case'ach z certyfikatem, tak zwany grading. O tym też warto pomyśleć w przyszłości, ale dzisiaj nie będziemy się skupiać na tym temacie. Na koniec jeszcze kilka błędów, które popełnia większość początkujących. Po pierwsze, kupowanie tanich kart z AliExpress lub niesprawdzonych źródeł. Można się przy tym bardzo rozczarować. Po drugie, nieumiejętne przechowywanie i brak ochronnych kart. Te bardzo szybko się niszczą. Pamiętajcie o tym, żeby kupić sobie chociaż takie zwykłe białe koszulki, białe, przezroczyste koszulki, żeby te swoje najlepsze hity na początek mieć gdzie schować. Po trzecie, kupowanie kart na inwestycje bez wiedzy. Wiele osób kupuje produkty bezmyślnie, kierując się na przykład trendami, jednocześnie nie wiedząc nic o Pokemonach. Warto się zainteresować tym tematem przed podjęciem decyzji o inwestycji. Po czwarte, to brak wiedzy o aktualnych setach. Warto śledzić oficjalne strony i zapowiedzi nowych edycji. Na przykład, lubisz Eevee, chcesz go trafić w paczce. Najpierw sprawdź, w których setach ten Pokémon w ogóle się pojawia, bo możesz wydać mnóstwo pieniędzy na sety, gdzie nigdy go nie znajdziesz. I to wszystko, co musisz wiedzieć, by rozpocząć swoją przygodę z kartami Pokémon. Jeśli ten film Ci pomógł, zostaw suba, bo mam zamiar nagrać jeszcze trochę takich poradników, w których rozwinę tematy, o których dzisiaj mówiłem. Ten dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że dał Ci taką ogólną wiedzę na temat tego, jak rozpocząć swoją przygodę z kartami Pokémon TCG. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, piszcie w wiadomościach, postaram się pomóc rozwiać wątpliwości. Dzięki i do następnego.